Wszystko idzie dobrze. Nacjonalność, czyli skąd? Z Polski. I taki wielki znak. Polaków nie przyjmujemy. Ja z tymi noclegami w Mińsku przypał. Za pierwszym razem jak byliśmy, tak samo. Kłaniam się niziutko w odcinku numer 10 z Białorusi, szanowni państwo. Jak tutaj nie trudno się domyślić, jesteśmy na dworcu kolejowym. A to może oznaczać tylko jedno. Podróż. Podróż w głąb Białorusi. Szanowni państwo, jesteśmy w Lidzie po niezbyt udanej nocy w hotelu, który zaprezentował bardzo słaby poziom. Hotel Lid nie polecam, jak będziecie. Śmierdziało fajami. Było zimno. Cena była nieadekwatna do jakości. Nawet czajnika na herbatę nie było. Więc nie wiem, co tam się ogólnie wydarzyło. Ja lecę szybko, kupię bilet do Mińska. Jedziemy do Mińska. A wy zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek dalej, żeby szło w mir, czyli w świat. A wiecie, co najbardziej mnie boli w tej Lidzie? Że te babki mnie oszukały. Bo tam na parkingu w ogóle tylko stały 4 samochody, więc hotel... Bo teraz jest poza sezonem, no teraz ludzie nie podróżują, jest za zimno. I on był pusty i w sumie nie było tam ludzi kompletnie, w sumie tam nie jest 2 osoby, może minąłem. No i to mnie najbardziej boli. Trzeba również przyznać, że dworce autobusowe tutaj w białoruskim Mirze bardzo ładnie odrestaurowane. Proszę. Ile narodu. Tego się nie spodziewałem. Jest problem. Tutaj, powiem szczerze, dużo ludzi. Kolejeczka. Jak nie zdążymy kupić, to nie pojedziemy. No właśnie, szefowo, ja też mam srebrniki. Może się uda przekupić. Grodno, Mińsk. Było ciężko kupić. Musiałem chodzić, prosić ludzi, żeby nie przepuścili. Jedni chcieli, drudzy nie chcieli. Ale większość chciała. No i w sumie wymusili na tych pozostałych. No bo tak to bym nie zdążył. Dosłownie 7 minut zostało do pociągu. Aż trochę, tak powiem szczerze, no ja pół godziny wcześniej przyszedłem. No i powiem szczerze, że trochę dostałem tam, że tak powiem, zawału, nie? Wow. Jedzie nasz pojazd, czyli pociąg, ale maszyna. I 2 wagony tylko. Proszę, nie no 3, a nie więcej. Nie, 3 wagony. Zobaczcie. Krótki. A to jest relacja, zobaczcie. Nigdy schema kipitoć Kipityczelnika. Normalnie drewnem podkładasz, palisz. Możesz tutaj herbatkę poprosić. Zimno. 39 numer. Powiem wam, że naprawdę, pomimo że te pociągi mają po 30-40 lat, to naprawdę one robią robotę. Tutaj 39. Czekaj. Когда буду спустить. 39. Ruszamy. Chyba nie pomyliłem drogi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kierunek Mińsk. Chociaż wydaje mi się, że jedziemy w kierunku Grodna. Nie wiem dlaczego. Za Lidą tęsknił nie będę.
Trzeba zaznaczyć, że 180 km będziemy jechać około 3 godzin, czyli całkiem szybko. Na śniadanie jogurt i grahamka. Zobaczcie, chodzi sobie z Czarinką. Proszę zobaczyć. Papier toaletowy. Okno działa. Woda. Zimnej nie ma. Ciepła. Wody nie ma. Mydło jest. Ogólny poziom czystości i jakości naprawdę całkiem ok. Dojechaliśmy do Mińska. Spasibo. Witam w 2-milionowej stolicy Białorusi. Jakby nie patrzeć, jest to 20% populacji kraju. Mińsk. Witają nas wrota Mińska. 2 wieże. Moi drodzy, jeden z największych zegarów tutaj... Ała! Kurde, kostkę prawie zwichnąłem. Ale byłoby co? Jeden z większych zegarów na Białorusi, 3,5 metra. Tam mamy herb SRR, Socjalistyczna Republika Białorusi. Pamiętam, jak dziś rok temu byłem tutaj, dokładnie właśnie tutaj, z Hanią. Eksplorowaliśmy Mińsk i możecie obejrzeć w ogóle Białoruś z jak to daleko. To jest seria któraś tam wcześniej na playliście, bo teraz gramy Białoruś 2 z jak to daleko. I Socjalistyczna Republika Białoruska była, jak dobrze pamiętam, od 1922 do 91, jak Białoruś stała się odrębnym państwem. Zauważcie, że na wrotach Mińska od razu rzuca się w oczy logo KFC i Burger Kinga i pewnie też kilka innych takich globalnych, że tak powiem, marek gastronomicznych będzie tutaj widocznych. Czy chcecie, czy nie, pieniądz jest pieniądz. O, róża. 60 cm, 5 zł będzie kosztowała. 6 zł jedna. Pieniądz jest pieniądz i te globalne marki, one pomimo tych sankcji, one i tak, powiem wam szczerze, że nie wychodzą z takich krajów jak Białoruś czy Rosja. Ewentualnie robią rebranding, czyli zmieniają delikatnie nazwę, żeby tak brzmiała i wyglądała bardziej lokalnie, po to, żeby dalej robić tutaj biznes. To są ogromne pieniądze. I tutaj przechodzimy sobie w przejściu. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy. Tak, jejku, jak ja byłem młodszy, ja taką figurkę z każdej podróży przywoziłem. I to było po prostu jakaś masakra totalna. Później, jak już dorośliśmy, zebraliśmy to w worki, dokładnie tak, w worki. No i później było to trzeba komuś oddać, bo nie było na to miejsca. Największa chyba matrioszka, jaką widziałem. Taka kompaktowa, na tyle kompaktowa. 180 zł, ale wielka. Patrzcie, moja ręka i matrioszka. W życiu się nauczyłem, że im mniej rzeczy wokół ciebie, tym spokojniejsza i czystsza głowa. Bo każda rzecz zabiera twoją atencję. A atencję, czytaj energię. To jest taka, wiecie, nauka, która płynie z lat mojego życia. Tak dzielę się z wami, może podzielacie, może nie. Ktoś mi to wytłumaczy? Hit. Od Sadiesia. Od 3,30. Ale co? Frytki, kola, kurczak, krążki cebulowe czy co? Ja teraz idę do hostelu. Muszę jakiś znaleźć sobie w miarę relatywnie przystępny. Zostawię plecak i idziemy w miasto. Andrzej. Moja ostatnia wizyta w Mińsku przebiegła naprawdę przyjemnie i zadziwiająco dobrze. Wykluczając pogodę i sandały. Powiem wam jedno.
Sandały nie są doskonałym obuwiem na każdą porę, bo tak jak byłem na przykład na Białorusi wtedy w sandałach, w Algierii, w Tunezji, ja przychorowałem wtedy. Po prostu dlatego, że było mi zimno w stopy, no i tym samym w całe ciało. Ale dziś wracam z odsieczą. Kobiety na Białorusi, kobiety w Rosji, bardzo charakterystyczne w dużych miastach, to, że mają takie spuszczone włosy. To się chyba bierze z tego, że jak umyjesz szamponem, to te włosy, one się robią takie puszyste. To jest tak charakterystyczne, takie na zasadzie patrzysz na te włosy i wiesz, że ona je myła, że te włosy są czyste. Z kolei w Polsce to dziewczyny nakładacie te odżywki, nie odżywki, bajery, szmery. Na placu Michałowskim, na skwerku Michałowskim, co najbardziej wytarte? Piersi i noga, i kolano. Uwać panny drogi. Zauważcie, że jeśli ktoś się wyróżnia tutaj na ulicy, to z pewnością ja. I od tego początku tej serii na Białorusi wyobraźcie sobie, że nie miałem żadnej kontroli. Nikt mi nie dokuczał ze służb. I przyznam szczerze, że to jest taka totalnie odskocznia względem tego, co widzieliście w poprzedniej serii z Afryki Zachodniej. Ja tam każdego dnia albo byłem sprawdzany przez policję, albo przez jakichś tajniaków, albo lądowałem na posterunku. Tutaj do tej pory wypluć i odpukać w ścianę bez problemu. Ja wiem, że jesteśmy w Moskwie, ale zobaczcie, jak dużo dobrych aut tutaj widać. No ale też jesteśmy w centrum i w takiej, że tak powiem, ekskluzywnej dzielnicy, więc no nie ma co się spodziewać tutaj niższego standardu, bo na to po prostu trzeba mieć pieniądze. Zobaczcie na to, przejść obojętnie nie można. DeSoto to jest marka amerykańska, która była pod Chryslerem i to jest sedan custom, który był jednym z takich, że tak powiem, bardziej luksusowych w tamtym czasie. To są lata 40. Obstawiam, że może to być 45. A, tutaj ktoś donaty za robienie fot. Zaraz mu wrzucę rubla. Piękna maszyna. Odrestaurowana. Zobaczcie, zajrzyjmy troszkę do środka. O, tutaj widzę na klameczkę. Jak kozacko zrobiona. 1948 rok. Niech ziomkowi się wiedzie. Poszło. Ale maszyna. Cudo. Słuchajcie, szukam swojej miejscówki tutaj. Gdzieś stąd jest to wejście, ale którędy nie wiem. Chyba gdzieś od podwórka. Zaraz będziemy musieli tutaj zbadać, że tak powiem, cały temat. Bo to jest najlepszy, najtańszy i najbardziej w centrum cały hostel. Widzieliście, jak wygląda ulica od wewnątrz, tam od tej głównej ulicy, a zobaczcie, jak od środka, od podwórza to wygląda. Tam hajs popłynął. Tutaj już mniej tych pieniędzy poszło i wygląda to bardzo autentycznie. Słuchajcie, teraz nie wiem, teraz w ogóle jakaś odprawa online i że trzeba zapłacić online. No i ładnie, no i wkopałem się kolejny raz, kurde. Nie spojrzałem, że to jest jakiś taki szachermacher i co, ja bez gotówki nie jestem w stanie tego zapłacić. Wykombinowałem, że poproszę Białorusina, żeby zarejestrował za mnie i zapłacił swoją kartą, a ja mu dam naliczkę, czyli gotówkę. Słuchajcie, wszystko idzie dobrze. Nacjonalność, czyli skąd? Z Polski. I taki wielki znak. Polaków nie przyjmujemy. Przyjmują tylko Białorusinów i Rosjan. O co chodzi, ty? Powiem tak. Ja z tymi noclegami w Mińsku
przypał. Za pierwszym razem jak byliśmy, tak samo. My wtedy zapłaciliśmy jakieś, nie wiem, 80 dolców za to, żeby po prostu przenocować jedną nockę w jakimś hotelu. A teraz tak samo, lipa. Znalazłem jakąś spelunę przy dworcu. Wszędzie obdzwoniłem, słuchajcie, obdzwoniłem dookoła, wszędzie pozajmowane. Czujecie temat? Jesteśmy poza sezonem, po pierwsze, a po drugie, jest środek tygodnia. Co ci ludzie tutaj robią? Kurde, jestem w szoku, Jestem w szoku. No normalnie tutaj prawie wyłysiałem. Za pierwszym razem, ale póki tam pójdę do tej speluny, za pierwszym razem pokazałem wam to miejsce i to oczywiście jest rebranding McDonalda. Wejdę, zobaczę, co oferują i coś sobie zjem przed wyprawą do nowego miejsca noclegowego. McCafe. Ciekaw jestem, jakie będą ceny i co będą proponować. Ale ludzi. No i ładnie. I angielskiego tutaj nie dali, polskiego też nie ma. Cholipka. To jak ja to mam to zamówić? Słuchaj, ruski. O, jest, nie jest źle. Nie jest źle. Start order. No i lecimy z tematem. Jakiś taki zwykły hamburger kosztuje 7 białoruskich wariatów. No to tam 8,59 zł. Taki jakiś niby lepszy chicken, coś tam 11 z kawałkiem. Lody po 6 zł. Jakieś kombosy. Kombo to jest hamburger, sok i frytki. Ty, co ja powinienem tutaj? Ja w ogóle takich rzeczy nie wiem, więc nie wiem za bardzo, co tutaj powinienem zamówić. Takie skrzydełka, 7 skrzydełek będzie kosztowało 14 zł. Jakieś chicken wings, 7 skrzydełek, tam 14 z kawałkiem. Zobaczmy drinki. O, to też ciekawe. Sok pomarańczowy 6 zł, Coca 5. Co tu? Wodę można kupić w Maku za złoty 60, półlitrową, co jest bardzo dobrym tym. Zobaczmy, ile kosztuje kawa. Black tea 4,50, green tea 4,50. Ty, no te ceny są znacząco, że tak powiem, niższe niż u nas. 8,50 ciastko. No chyba takich rzeczy nie zjesz za 8 zł, co? Kawałek jakiegoś marchewkowego ciasta. No nie wiem, no coś muszę wybrać i tutaj przetestować dla was. Patrzcie na to. Normalnie draniki można kupić. Placki ziemniaczane. Zaraz wam pokażę, co tutaj wziąłem. A miejscowa taka standardowo wygląda. Jak wy znacie też. Teraz zobaczcie, 20 zł. Co tutaj zjemy. Nie wiedziałem, co wybrać, więc wybrałem intuicyjnie. Takie ziemniaczki paprykowe, herbata zielona. No i wziąłem hamburgera. Nie wiem jakiego, takiego. Kurde, i to 2 dychy kosztowało. Oszaleli. Ty, świry. Zobaczmy w ogóle, jak to smakuje. Nie kupujcie tego. Z tego zestawu to tylko herbata i ziemniaki są ok. Że ja się dałem na to nabrać. Zobaczcie, ciekawe jest to, że w Maku taka większa kawa, Americano, 5,70, czyli 6,50. Mniejsza będzie 5,50, a najmniejsza 0,20 będzie kosztowała około 4,70. I teraz pytanie, skąd te różnice? Tutaj pani sobie wchodzi. Drzwi są ciężkie. Skąd te różnice cenowe z tą kawą? Fajna miejscowa, zobaczcie, można, no tak europejsko. Skąd te różnice cenowe w kawie względem Polski? Nawet jak pojedziesz do Włoch, pójdziesz na tą przysłowiową kawę do tego stolika, to możesz ją wypić za 1,5 do 2 euro. Tutaj no taka boża cena, a w Polsce zachodzisz 15 zł. Mińsk, bilet na одну поездку, czyli przejazd jednoprzejazdowy i do centrum lecimy za 1 rubla. Muszę znaleźć nocleg. Jak wiecie, nie jest to proste życie.
Słuchajcie, stąd gdzie zaczęliśmy, do wrót Mińska wracamy. No powiem wam, że ten Mińsk ze mnie wyciska, że tak powiem, ostatnie poty. A teraz najlepsza fabuła całego wątku. Jedyne miejsce, które znalazłem, to jakiś hostel, który ma ocenę, uwaga, ma ocenę 3,2. Słuchajcie, z taką oceną, no to można tylko sądzić, że łóżka są przymocowane chyba do ścian albo do sufitu. Chodzą tam jakieś dinozaury po ścianach i ogólnie wymeldowanie jest o 5 rano. Jak 3,2 widzisz, to nie idziesz tam, rozumiesz? To tam w ogóle nawet nie podchodzisz. Jak widzisz 4,5, no to jeszcze się zastanawiasz, ale 4,8 to jest spoko. Ale mówię wam, 3 w życiu. Speluna będzie fest. Słuchajcie, ja to muszę wam pokazać. Odi from China. Hello. Ni hao. To się umie. Patrzcie na to. Miejscowa do spania gdzieś jest tam, w takiej spelunie. Teraz wchodzisz w ogóle na recepcję, gdzieś tutaj, w ogóle nie opisana. Nic. Nie ma bata. W ogóle tako jakby Odi mi nie powiedział. Badajcie na to. Wchodzisz tako, jak kiedyś tam na Praga południe. Północ, Praga północ. Już tam skrzynki latają. Człowieku, no, drzwi na szmatę. Wchodzisz tutaj na pełnym tym. Tutaj. No jest See you, Odi. A, nie, no. Ja tamtędy. I'm good. I'm come here. Kurde. Powiem wam, czekaj. Tutaj się pomyliłem, nie te drzwi. Yeah, I go over there. Tak. Słuchajcie, dostajesz kod jakiś taki na takiej karteczce. Mój kolega w ogóle nie kuma języka, ale nie wiem, jak on się tutaj odnalazł. I dostajesz 11 miejsce, 60 zł miejscówka, łóżko. Śpią tam przeróżni ludzie, jacyś starsi, mieszanka totalna. Ale powiedziałbym, 60 zł to jest sporowato jak na te warunki. Widzieliście wcześniejsze noclegi, które oscylowały w tych pieniądzach. No ja w szoku. I pytam babkę, czy jest szafka na plecach, nie? A babka mówi, nie wiem czy jest. Ja pytam, czy może jest szafka. Co tu się dzieje, człowieku? Ty, na hasło wchodzimy do bazy. To jest wejście do hostelu. Jak ja narzekałem na cokolwiek, to teraz już nie narzekam na nic. Badajcie na to. To jest dopiero kosmos. Mówię wam, jeżeli ja wam mówię, że jest kosmos, no to jest grubo. Przecież wiecie, że ja już w różnych warunkach miałem okazję kimać. Zobaczcie, jaka karteczka, ty. Patrzcie na to, jaka karteczka. W środku gdzieś napisana, ty, kod 99112. Wchodzisz, ty, mordo, do hostelu. Czujesz to? No tak o. Ty, takie łóżko. Patrzcie. Nawet nie wiem, czy pościel wymieniona. Za 6 dych. Ale życie, kolega z Uzbekistanu tutaj. Firma yaparlar. Kurczę, ostro. Gdzie ja wylądowałem, ty? Patrzcie, z widokiem na dworzec kolejowy. Ostro. Gdzie mam plecak teraz zostawić? Patrzcie na to. Tak o zrobiłem. Kot ten. Taka prowizorka, nie? No i z nadzieją, że nikt nie gwizdnie. Trochę tutaj jest hajsu i wszystkiego. Ktoś by był szczęśliwy. To by nie. Kurde, i w toalecie, czekajcie, na skobel. Na skobel toalety zamknę. No toaletka taka, powiedziałbym, dla szczuplejszych osób, bo tutaj o tako wejść, no to nie będzie takie to proste. Co? Prysznic. Proszę zobaczyć. Nie jest tak zwanej pierwszej świeżości, ale najważniejsze jest to, że jest papier. Co to jest? A, ktoś tutaj perfumki sobie w tym... Kurde, ale pachnie. Ostro. Patrzcie, żeby jak nie sikać. Tak nie można, tak nie można, tak nie można, tak nie można. Tylko tak.
tak jak na zachodzie Białorusi było przyjemnie, tak tutaj już schody się zaczynają i naprawdę powiem wam, że jest trudnie. Od Lidy już jest grubo. Od Lidy to już powiem wam, że jest grubo. Aż się boję, co będzie dalej. Idziemy do dziadka Lenina na plac. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Zobaczcie tego ziomka od jego z Chin. No kozak. Jechał przez Rosję, teraz na Białorusi, będzie tam leciał później, nie wiem gdzie on będzie leciał, gdzieś tam chyba w stronę Iranu, znaczy leciał, no będzie się kierował. No i później ma w ogóle w planie pojechanie do Afryki. No kozak, no jest tutaj w ogóle, jedyne słowo to jest pasywa, ale idzie ziomek. No i summa summarum, ja podobnie przecież, hello, ja podobnie też, że tak powiem, jak jestem gdzieś w Afryce, no to rzeczy też języka nie znam, arabskiego czy tych innych afrykańskich języków, no i też daję radę, summa summarum. Więc to nic nowego, że tak powiem. Tam ziomek rozmawia z ziomkiem, ten z Uzbekistanu i coś tam rozprawiają. No widać, że trafiłem do hostelu, powiem wam, jeżeli tak jak wspomniałem jest 3 gwiazdki, no to wiadomo, że Speluna przyciąga różne osoby, włącznie z takimi, które próbują się nielegalnie przedostać przez granicę. No i chłopaki mówią, że ogólnie próbowali przez Litwę, no bo tak, do Rosji pewnie chyba wizy nie potrzebują z Uzbekistanu, do Białorusi chyba też nie. I mówię chyba, bo nie jestem na 100% pewny. Tak mi się wydaje, tak wnioskuję, że oni tutaj będąc, no to po prostu nie potrzebują. No i ale próbowali przez Litwę, a Litwa to już wiecie, to już jest w Unii Europejskiej, więc tam już jest paszport potrzebny i wiza. Ale do czego bije? Do tego, że oni po tych takich spelunach właśnie się kwaterują, bo kiedy bierzesz na dłuższy okres czasu w takiej spelunie, no to masz taniej. No i oni są pokitrani tak tutaj. No gdzie ja trafiłem, no to powiem wam, tylko moje oczy widzą i wasze dzisiaj też widzą na tym odcinku. Pochodzimy, popatrzymy, co tu w Mińsku się dzieje. Wielki budynek tutaj na Placu Niepodległości, Uniwersytet Pedagogiczny. Nie będę wchodzić, bo tam nie mogą pogonić. Pójdę tutaj do Dida, Lenina. Lenin w każdym mieście. Powtarzam to kolejny raz, ale zwracam również uwagę na dekomunizację. Dokładnie, dekomunizacja. Tak jak kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, czy Polska, czy Ukraina zmieniły ustrój, a na Białorusi nigdy tej dekomunizacji nie było. Tutaj pozostaną w takim trybie, jak był w Związku Radzieckim. I teraz ktoś zapyta, dlaczego Lenin jest wszędzie? Już wam mówię. Sylwetka Lenina to pewnego rodzaju symbol. Symbol, który dawał stabilność. Stabilność socjalną, o tak to trzeba nazwać. Kiedy pytasz starsze osoby, nawet może waszych rodziców, jak było kiedyś, przysłowiowo za komuny, mówili tak, mieszkanie było, praca była, edukacja była, opieka zdrowotna była i to wszystko tutaj na Białorusi dla starszych ludzi, nie mówię, że dla młodych, ale kojarzy się właśnie z Leninem, z tą stabilnością, z tym, że będzie, z tym, że jak pójdziesz do jakiegoś zawodu tekstylnego, załóżmy, albo będziesz pracować na poczcie, no to będziesz tam pracować nie 2-4 lata, a 20, a może nawet jak Bóg da, to i 40, albo do końca swoich dni. I z tym właśnie kojarzy się Lenin, z tą stabilnością, albo na przykład stabilność cenowa na rynku, przekładająca się na stabilność produktów w sklepie. Chleb nie drożał z roku na rok, tak jak jest na przykład teraz u nas. Tylko chleb, ta cena była stabilna, może tam kopiejeczkę, że tak powiem, podrożał, żeby tam ludzi nie zdenerwować. Ale teraz na przykład aktualnie na Białorusi państwo do chleba dokłada, żeby ta cena chleba była przystępna dla każdego. No więc tak trochę nostalgicznie sobie porozprawiałem tutaj. Mam nadzieję, że
odnośnie tego tematu starsi widzowie, którzy są na kanale, będą mogli się wypowiedzieć i powiedzieć, co czują w związku z tym, co powiedziałem. Czy może popieracie? Czy może jednak negujecie? Jeśli negujecie, to dajcie trochę argumentów, żebyśmy my, to młode pokolenie mogło troszkę zrozumieć też wasze myślenie i poszerzyć nieco wiedzę o tym, jak było kiedyś. Ja jeszcze dodam od siebie, że z mojego punktu widzenia ta stabilność, o której mówiłem przed chwilką, to jest taka troszkę złudna stabilność, którą widać tutaj na Białorusi. Czemu mówię złudna? Bo tak jak powiedziałem, są ogromne zależności tej złudności i tej stabilności. Zależność pierwsza od paliw. Jak ktoś ogląda odcinki, to wspominałem już o tym. Paliwa, czyli to, co idzie z Rosji, to może przestać iść z Rosji. I ta stabilność zostaje w jednym momencie, w jednej sekundzie zachwiana. Produkcja przeniesiona do Chin, czyli przełożenie gospodarcze na import towarów z Chin, a nie u siebie. Sankcje, zatrzymanie stabilności. Rozumiecie? Złudna stabilność. Władze kraju powinny dążyć do stabilności, która nie jest złudna, tylko która jest namacalna i która w razie sytuacji kryzysowych nie zostanie zachwiana z minuty na minutę, z minuty na godzinę. O tak. Tutaj przed wami Urząd Miasta Mińsk, a my sobie tutaj będziemy iść na północ miasta. Takimi, powiedziałbym, bardziej znanymi, bardziej rozpoznawalnymi ścieżkami. I ktoś zaraz powie: kierowniku, zostawiłeś plecak w tej spelunie. No i to jest prawda, zostawiłem plecak na własne, że tak powiem, ryzyko i siłą rzeczy, jak mi coś gwizdnął, to gwizdnął, Powiem szczerze, że to gwizdnął. Taka jest kolej rzeczy. Zasada numer 1 w życiu. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, a tak naprawdę nie chciało mi się już myśleć, gdzie ten plecak zostawię. Po prostu. Bo ja wczoraj trochę przeholowałem z robotą, z montowaniem, bo poszedłem spać po 2:00 w nocy. Więc dzisiaj jestem taki, wiecie, ledwo ciepły. I taka uwaga, jak mnie ciachnął, to tutaj jest budynek Służb Bezpieczeństwa Narodowego, takiej, wiecie, KGB, więc szukajcie mnie tutaj, w razie czego. Przyjeżdżajcie po mnie, odbić mnie. I pamiętajcie, nie miejcie litości. Nie miejcie litości. Jak wjeżdżamy, to wjeżdżamy na grubo. W przejściu podziemnym są informacje na temat wystąpień kulturalnych. I cyrki ogólnie są dość powszechne w krajach byłego związku. W Polsce już to zanikło, ale na Białorusi wciąż żyje. W Rosji bardzo mocno, w Kirgistanie, w Kazachstanie są nawet takie tak zwane krugi cyrkowe, gdzie można sobie uczestniczyć w takim wydarzeniu. A z takich ciekawszych rzeczy, to tutaj jest kasa, gdzie można kupić bilet do teatru, ale jest zakryta, zamknięta. Pani wraca za 15 minut. Pewnie na jakieś siedzonko poszła. Zamok Rejwienskoroft. Coś w ten deseń. Duży wybór, więc kultura tutaj bardzo mocno żyje w Mińsku. Bloki, kamienice de facto z początku XX wieku, taki 1900, 1920, wszystko przedwojenne. I powiem wam, że jak ktoś kiedyś dostał, że tak powiem, mieszkanie socjalne od władz miasta, takie też były rozdawane w Polsce, chyba teraz też można otrzymać, tylko trzeba warunki tam spełnić, jakieś takie większe. W każdym razie na przykład moi rodzice otrzymali mieszkanie z miasta, a po jakimś tam czasie już, że tak powiem, to był rok chyba 2000, można było to mieszkanie wykupić na własność. Więc jeżeli ktoś tutaj otrzymał takie mieszkanie w kamienicy,
no to teraz się wzbogaci. Przecież takie mieszkanie w takiej lokalizacji w Mińsku to jest kupa pieniędzy. Zresztą taka sama sytuacja jest niczym w Warszawie, na Starym Mieście. Ratusz i plac upamiętniający otrzymanie, szanowni państwo, praw miejskich przez Mińsk. 1499 rok. Mińsk staje się pełnoprawnym miastem. Ale też warto wspomnieć, że tutaj właśnie handlowano głównie drewnem, solą, ziarnem, takimi rzemieślniczymi produktami jak ceramika, tkaniny lenne, bawełniane. Tego było naprawdę dużo. Tutaj dorożka. No i pamiętacie wywiad z panem Januszem? Jego tata był dorożkarzem, powoźnym. Tak można też nazwać chyba. Powoził konie. Prawa miejskie nadane Mińskowi były nadane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli króla Polski. Dlaczego pokazuję te dwa obiekty sakralne? Ponieważ obydwa skupiały Polonię. Jak zauważycie na większości odcinków, kiedy gdzieś jestem i pokazuję i wspominam o Polonii w danym miejscu, no to mówię to w kontekście właśnie budynków sakralnych. Dlaczego? Dlatego, że Polonia nie tylko modliła się w kościołach, ale też tam pobierała nauki, tam były tworzone wydarzenia kulturowe. Wszystko to, co mogło połączyć społeczność, zarówno prawosławną w cerkwi, jak i katolicką w katedrze mińskiej. Zobaczcie, w każdym mieście było podobnie. W samym centrum odbywał się handel, wagi i można było robić robotę. Zerknijcie na panoramę Mińska. W tle mamy Świsłocz. Jejku, nie mogę, zawsze się człowiek zapluje, jak to wymawia. Świsłocz, a tutaj jest katedra. Wejdziemy sobie do środka, zerkniemy, rzucimy okiem. Za nami katedra prawosławna i tam w środku widzieliście takie małe kawałeczki, to tak zwane moszczy. Z różnych osób, które były zasłużone bądź uznano je za święte, brano kawałeczek, załóżmy kości, taki malutki skraweczek, milimetr, taki wręcz okruszek niekiedy, wierząc w jego świętość, w moc. Świsłocz, lewy dopływ Niemna. Ja zabieram was na wysepkę. Wysepkę, która ma taki sentymentalny wydźwięk dla mieszkańców całej Białorusi i która wiąże się z dalekim krajem, ale jeszcze musimy kawałeczek podejść. Teraz idziemy po Trojeckim Przedmieściu. Stara dzielnica z XIII wieku. Już odrestaurowana. Kiedyś tutaj były głównie drewniane domy. Dziś już, jak można zauważyć, beton przeważa. A nawet i blok jakiś tutaj wyrósł. W takim stylu komunistycznym. Taki dziwny. Taka troszkę piramida. I teraz wejdziemy właśnie na wysepkę. I ja wam opowiem historię. W sensie, dlaczego ta wysepka powstała, bo moim zdaniem to jest doskonały przykład tego, czego nie warto robić za wszelką cenę, bo po prostu nie ma sensu. I konsekwencje można w prosty sposób przewidzieć. Słupek graniczny. 89 rok to czas, kiedy zakończyła się inwazja, może w ten sposób, Związku Radzieckiego na Afganistan. Oni tam zajechali, wysłali żołnierzy z Białorusi w 1997 roku. Ta inwazja trwała, moi drodzy,
2 lata. Zginęło oficjalnie 800 żołnierzy, którzy są tutaj wspomnieni właśnie na Wyspie Łez, ale uważam, że zginęło o wiele więcej. Wiadomo, jak to jest z analityką wojenną. A teraz czytam, żeby nie pominąć żadnego słowa, bo to bardzo ważne. Wyspa Łez to nie tylko pomnik, ale i miejsce zadumy, ciszy oraz refleksji nad ceną pokoju. Nad ceną pokoju. W sumie, a co? Pokój dla Związku Radzieckiego, dla Białorusinów. W sensie, no oni byli wtedy w Związku Radzieckim, więc podlegali pod tamtejsze rządy. Co dla nich za różnica, czy pokój w Afganistanie był, czy nie był? Chcieli zdobyć Afganistan, a mudżahedini, czyli nikt inny jak lokalni Afgańczycy, których zrobiono terrorystami, bo wiecie, bo to jest tak, że narracja musi się zgadzać. Jeżeli idziemy, walczymy, kradniemy, niszczymy, to musimy robić to w imię czegoś i musimy kogoś nazwać w narracji terrorystą. No więc ci mudżahedini, czyli lokalni, przeciwstawiali się komunistycznej władzy, która chciała przejąć rządy w kraju. No i oczywiście im się to udało. Później w połowie lat 90. powstało takie ugrupowanie, które już znacie na kanale, czyli z serii Afganistan jak to daleko, czyli talibowie, którzy są po dziś dzień, którzy sprawują władzę. To są zwykli ludzie, którzy nie chcieli oddać swojego państwa tak po prostu Związkowi Radzieckiemu. Przykry temat na zakończenie odcinka, szanowni państwo. Tak się dzieje. Kiedy ktoś ma bujną fantazję, chce poszerzać swoje terytoria. Coś kosztem czegoś. I sobie tak myślę, kurczę, gość poszedł do wojska, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia w życiu, a oddał życie. W życiu dla życia oddał życie. Na koniec odcinka zabiorę was na przejażdżkę metrem mińskim. Tego nie może zabraknąć na odcinku, więc jedziemy. Będziemy wracać do centrum, więc będzie trzeba przejechać najpierw jedną linią, a później przeskoczyć na drugą linię. Więc zobaczycie sobie kawałeczek tego życia pod ziemią. Za 1 rubla na metro kupujesz taki sfatygowany żeton. Bardzo sfatygowany. NFC. Tutaj tak widać, nie wiem, czy będzie widać ten plasticzek. I możesz sobie korzystać z 3 linii. Jest czerwona linia, niebieska i zielona. No my będziemy jechać stąd, tutaj, a później się przesiadać i jechać tutaj. Uwaga, tak wrzucasz. I nie ma. Jak to i tak nie ma tych bramek. Ale tutaj szeryf stoi, więc szeryf ogarnia temat. Stacje metra jeszcze czujące ducha Związku Radzieckiego. Proszę zobaczyć. Marmur na bogato. Moscowskiej linii. Polskiej Station. Transfer to the Moscowskiej line. Nie zdziwiłbym się, gdyby to szkło pochodziło z fabryki Niemen w Grodnie. Bo naprawdę przepiękne. Teraz mamy czas powrotu do domu po pracy. No i jest trochę ludzi. A metro wybudowano pierwszą nitkę w 1984 roku. Wyobraźcie sobie, 1984 rok. Kawał czasu, co? Jak elegancko się trzyma. Z takich ciekawostek jeszcze to trzeba zaznaczyć, że to metro mińskie jest bardzo płytko wykopane. No i tyle. Ale klimat, jak w jakimś pałacu. Czujecie temat?
Plac Lenina. A, sierp i młot. Robota przedstawiona symbolicznie. Spasibo. Szanowni Państwo, wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do miejsca, od którego to się wszystko zaczęło dzisiaj na odcinku, czyli dworca centralnego, kolejowego. Dziękuję za dzisiejszą podróż do Mińska, po Mińsku, z perturbacjami, ale finalnie można powiedzieć, że udało się jakoś to poukładać, żeby miało to ręce i nogi, znaleźć kawałek kąta. W mieście ciężko jest tak. Znaczy, powiem Wam tak, da się spać pokątnie w mieście bez noclegu, ale nie muszę tego robić, ale też nie chcę wydawać 200 na nocleg i tak duże miasto wyciąga dużo energii. Więc uciekam odpocząć troszkę, mam nadzieję, że plecakami nie zawinęli. Zobaczycie zresztą sytuację w kolejnym odcinku, gdzie będziemy jechać jeszcze dalej na wschód. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek pocztą sandałowo-trzewikową dalej. A ja tymczasem się z Wami żegnam i pozdrawiam serdecznie prosto z serca Mińska. Korzystając jeszcze z okazji, serdeczne pozdrowienie dla wszystkich mieszkańców Mińska. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm